Uwielbiam Gwiezdne Wojny, wychowałem się na walce rebelii z Imperium. Najbardziej cenię sobie pierwszą trylogię, bo mam do niej największą słabość. Epizody 1, 2, 3 już jakoś mnie tak nie porwały, a najnowsze produkcje od Disneya oglądam bardziej z musu niż z ciekawości. Faktem jest, że nigdy do nich już nie wracam, czego nie mogę powiedzieć o epizodach 4, 5, 6. Nie szkaluję jednak ani jednego filmu z uniwersum, choć mocno żałuję, że Disney tak łatwo ubił całe Expanded Universe, które łączyło wszystko w jedną całość. Okej, nie zawsze może było spójne, ale jednak rozwijało Gwiezdne Wojny w strony, o jakich nie śnił sam Lucas. Niedługo czeka nas premiera Jedi Order, które przeze mnie jest mocno wyczekiwane, bo to powrót do klasycznych Star Warsów, które najbardziej lubię. To dobry moment, aby podzielić się z wami moimi 10 najlepszymi grami ze świata Gwiezdnych Wojen. Kolejność jest przypadkowa, bo wszystkie lubię tak samo, choć można znaleźć w nich pewien klucz, który odnosi się do tego, co powiedziałem wcześniej, a więc niech moc będzie z wami. Zawsze. Gdy wyszedł X-Wing, mocno wkręciłem się w Space Simy, zwłaszcza, że dział się w znanym i lubianym przeze mnie uniwersum. Jednak gdy wyszedł TIE Fighter, moja czacha eksplodowała. W końcu możemy stanąć po drugiej stronie barykady. Jako świeży pilot podejmujemy się coraz trudniejszych misji, pilotując klasyczne maszyny Imperium. Od kiepawego TIE Fightera, który nawet nie posiada osłon, po coraz bardziej zaawansowane maszyny. Jeśli będziemy dobrzy w gromieniu rebelii, dostaniemy rozkazy od samego Imperatora. Gra mocno trzymała się klasycznych Gwiezdnych Wojen, rozpoznawalne statki przemykały obok nas na wyciągnięcie ręki. Względem X-Winga poprawiono grafikę, jest bardziej kolorowa, obiekty dostały cieniowanie Gorauda. Maszyny też uzyskały więcej detali. TIE Fighter to jedna z najlepszych gier z uniwersum, po części dlatego, że daje nam unikalną możliwość opowiedzenia się po stronie Imperium. Grę dodatkowo ozdabiały fantastyczne na swoje czasy przerywniki filmowe, co było dość niespotykane, bo oryginalnie gra wyszła na dyskietkach. Mało osób wie, że są 3 wersje TIE Fightera. Pierwsza dyskietkowa, działająca w niskiej rozdzielczości, druga wersja Collector CD, gdzie dodano trochę filmów, dorzucono wokale oraz podwyższono rozdzielczość do 640 na 480 i ostatnia, i tą znajdziecie na Gogu, wykorzystująca silnik X-Wing vs TIE Fighter. Obiekty są poteksturowane z obsługą akceleracji 3D, a lokacje w bazie całkowicie przeprojektowano. Tą wersję znajdziecie też na X-Wing Trilogy Collection. TIE Fighter to jedna z kilku odsłon ze świata Gwiezdnych Wojen, do których regularnie lubię wracać, aby przejść kilka misji. Star Wars Rebel Assault 2 The Hidden Empire. Rebel Assault 2 to najbardziej filmowa gra z uniwersum. Nie może być inaczej, skoro wykorzystano oryginalne kostiumy i elementy z filmu. Gra w pełni korzystała z dobrodziejstw CD-ROMu, przez co długie cutscenki z aktorami przechodziły płynnie w grę, a doświadczenie z niej płynące wyglądało jak kolejny film Star Wars. W grze jako Rookie One próbujemy dotrzeć do nowej broni Imperium niewidzialnych myśliwców. Przez cały czas niemal non-stop jest co robić. Raz lecimy i strzelamy w stylu celowniczka do nadlatujących TIE Fighterów, Rookie One zostaje zestrzelony i od teraz kontynuujemy grę na nogach, walcząc ze szturmowcami, by wreszcie uciec z bazy pilotując statek. Wszystko zmontowane płynnymi przejściami w jeden film, w którym bierzemy udział. Rebel Assault 2 już w dniu premiery zachwycał przede wszystkim jakością filmów i przygotowaniem. W zalewie kiepskich filmów interaktywnych Hidden Empire wyróżniał się dość mocno na tle konkurencji. Dziś może gra jest mocno archaiczna, ale wciąż potrafi wciągnąć w co prawda dość krótką, ale niezwykle intensywną historię. Star Wars Shadow of the Empire. Shadow of the Empire stał się kanoniczną historią z uniwersum, na tyle, że w jednej z kolejnych edycji Gwiezdnych Wojen statek głównego bohatera, Dasha Rendara, jest pokazany, gdy opuszcza Mos Eisley. Oryginalnie gra pokazała się na Nintendo 64 i szybko stała się sporym hitem. Konwersja na PC-ty dostała lepszą grafikę, rozdzielczość i prerenderowane filmy, których z racji pojemności kartridża na konsoli Nintendo zabrakło. Akcja dzieje się pomiędzy epizodem 4 a 5. Nawet spotykamy kilku znanych bohaterów, jak Luke Skywalker czy Boba Fett. Głównym przeciwnikiem jest książę Xizor, który planuje zgładzić Luke'a i zająć miejsce Lorda Vadera. Shadow of the Empire było wyjątkowo imponujące na swoje czasy. Gra składała się z szeregu zróżnicowanych misji. Pierwsza, Bitwa o Hoth, gdzie latamy Snowspeederem i niszczymy ogromne AT-AT, stała się tak kultowa, że na tym pomyśle powstanie kilka części Rogue Squadron. Są misje celowniczkowe, jak i takie, gdzie poruszamy się dashem po przeróżnych lokacjach. Shadow of the Empire to
to przykład tytułu, który został doskonale przełożony z książkowego pierwowzoru. Owszem, po fenomenalnym poziomie na HOT już ani jedna z kolejnych misji mu nie dorówna, choć ja bardzo miło wspominam jeszcze wyścig po Mos Eisley na Spiderbike'u, który robił spore wrażenie na raczkujących w tamtych czasach kartach 3DFX. Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. Z serii Dark Forces chyba najbardziej lubianym jest Jedi Outcast. Dla mnie to Jedi Knight był najbardziej wartym zapamiętania. Ponownie wcielamy się w Kyla Katarna, który tym razem poszukuje legendarnej Doliny Jedi. Przeszkodzić chce mu mroczny Jedi Jarek, który także ma plany związane z Doliną i chce odbudować Imperium pod własnymi rządami. Jedi Knight oferował całkowicie trójwymiarową grafikę, co było sporym krokiem naprzód do pierwszego Dark Forces. Poziomy były ogromne, do tego dochodziły walki mieczami świetlnymi, jak i możliwość dowolnego przełączania się z trybu FPP w tryb TPP. Warto wspomnieć jeszcze o karmie. W zależności od naszych poczynań Kyle stawał się mrocznym lub jasnym Jedi. Miało to konsekwencje w postaci używanych mocy. Jako dobry mógł się uzdrawiać i używać odepchnięcia, a zły tradycyjnie strzelał błyskawicami i mógł podduszać przeciwników. Pomiędzy misjami mogliśmy pooglądać mocno cringe'owe przerywniki z aktorami. Ciekawostką jest fakt, że były to pierwsze filmy od czasów powrotu Jedi, w których pojawiają się miecze świetlne. Rebel Assault ich nie wykorzystywał. Dziś Jedi Knight może trochę straszy grafiką i przeraźliwie pustymi, ogromnymi lokacjami, ale w 1997 roku zobaczenie przelatującego nad głową TIE Fightera czy ogromnego AT-AT robiło niezapomniane wrażenie. Star Wars X-Wing Alliance. Alliance to ostatnia gra należąca do serii X-Wing od Totally Games. Zmieniono trochę ideę, jaka przyświecała X-Wingowi i TIE Fighterowi. Wcielamy się w Ace'a Azamina, który wykonuje misję dla swojej rodziny kupców. Gdzieś w tle przewijają się odwieczne konflikty rebelii i Imperium. Część z zadań w końcu pokazuje przywiązanie Ace'a do rebelii, jednak tutaj historia skupia się na bardziej przyziemnych relacjach. Choć oczywiście nie zabraknie epickich bitew, bo weźmiemy udział w bitwie o Endor, a w jednej z misji będzie nam pomagał sam Dash Rendar. Fajnym pomysłem jest to, że pilotujemy Sokół Millennium. Autorzy mocno podnieśli poprzeczkę od czasów X-Winga czy TIE Fightera. Pojazdy posiadają trójwymiarowe kokpity oraz o wiele więcej detali, jak i wysokiej jakości tekstury. Alliance broni się. Pomimo upływu lat to wciąż fajna, ciekawa gra z uniwersum i z całej serii X-Wingów chyba najładniejsza. Star Wars Episode 1 Racer. Nie przepadam za epizodem pierwszym, zabrakło mu magii Gwiezdnych Wojen na rzecz nudnego pitolenia o pierdołach. Jednak to, co się zdecydowanie udało, to wyścigi podracerów. Sekwencja jest świetna, uczucie pędu doskonale oddane. Nic więc dziwnego, że na podstawie tego fajnego momentu powstała gra wyścigowa. Episode 1 Racer to typowe wyścigi, gdzie zasiadamy w podracerze i bierzemy udział w kolejnych wyścigach na różnych planetach. W grze udało się doskonale oddać to uczucie pędu znane z kinowego ekranu, a dalsze trasy wymagają nieziemskiego skupienia, bo każdy najmniejszy błąd kończy się zniszczeniem naszej maszyny. Pomiędzy wyścigami można dokupować kolejne upgrade'y, dopakowując nasz pojazd. Niestety gra kiepsko zniosła próbę czasu. Trasy straszą pustkami, a tekstury wyglądają wyjątkowo biednie, jednak to co zostało to szalone prędkości, które nadal zrywają skalp z czachy. Star Wars Rogue Squadron 3 Rebel Strike. Na podstawie jednego poziomu z Shadow of the Empire, mianowicie Bitwy o Hoth, powstał cały odłam arcade'owych strzelanek z uniwersum Star Wars zebranych pod nazwą Rogue Squadron, gdzie jako Rogue One, pilot rebelii, bierzemy udział w najważniejszych operacjach znanych z filmu, jak i wymyślonych przez twórców. Trzecia część, wydana wyłącznie na konsolę GameCube, jest ukoronowaniem serii i dostarcza najlepszą odsłonę cyklu. Przed nami misje, które znamy z dużych ekranów. Bitwa o Hoth, Bitwa o Endor. Przyjdzie nam pilotować totalnie przeróżne maszyny, od myśliwców X-Wing, A-Wing, poprzez Spider-Bike, jak i maszyny kroczące AT-ST. Przyjdzie nam też oczywiście zasiąść za sterami legendarnego Sokoła Millennium. Nowością w tej części jest możliwość opuszczenia pojazdu i walki na piechotę. Ten element był mocno krytykowany, jednak w mojej opinii dodaje on jeszcze więcej filmowego feelingu do gry. Zresztą jak dla mnie Rebel Strike jest najpełniejszym doznaniem filmowych Gwiezdnych Wojen, jakie pokazały się w grach wideo. Kolejny
Kolejne misje zachwycają, a spotkanie wszystkich znanych i lubianych bohaterów podkręca radochę płynącą z gry w kosmos. Do tego fantastyczna grafika, która w zasadzie nie miała prawa istnieć na GameCube. Wszystko okraszone znanymi motywami muzycznymi. Rebel Strike to zdecydowanie jeden z moich ulubionych tytułów, który jak nic innego pozwalał się poczuć, jakbym faktycznie brał udział w bitwach, które znam jedynie z kina i telewizji. Absolutny klasyk. Star Wars Knights of the Old Republic. Star Warsy robione przez legendarne studio BioWare i do tego gra z gatunku RPG? To nie mogło się nie udać. I faktycznie KOTOR, pomimo że cofa nas niemal 4000 lat wstecz względem epizodów 4, 5, 6, nadal zachowuje ducha uniwersum, jaki daje okazję spojrzeć na świat z innej perspektywy. Naszym przeciwnikiem jest mroczny Jedi Malak, który przypuszcza atak na Republikę. Od teraz będziemy podróżować przez różne układy, aby go w końcu dopaść. Podczas przygody poznamy przyjaciół i zbierzemy drużynę, no i oczywiście odpowiednio ją dopakujemy, aby miała szansę w spotkaniu z mrocznym Sithem. Gra oferuje walki w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą. Tytuł jest mocno rozbudowany względem dzisiejszych pseudo-RPGów. Sporo tu statystyk, perek, wszystkiego, czego gracze RPG pragnęli. Nic więc dziwnego, że KOTOR jest uważany za jedną z najlepszych gier z uniwersum. Powstała też część druga, jednak to pierwszy KOTOR zapadł mi w pamięć bardziej z racji świeżości, jakie wprowadzał. Star Wars Republic Commando. Republic Commando to jeden z kolejnych chlubnych wyjątków, kiedy z epizodów 1-3 udało się wycisnąć fajną grę. Tym razem historia opowiada o oddziale Delta należącego do Clone Troopers, którzy zostają wysłani na misję na kolejnych układach. Tytuł jest FPS-em z prostym zarządzaniem składem, jednak intensywność rozgrywki, jak i świetnie zrobiona walka stawiają ją w moich 10 ulubionych grach z uniwersum. Wśród planet zwiedzimy Kashyyyk czy planetę Wookiee, ale też weźmiemy udział w bitwie o Geonosis, znanej z drugiej części filmu. Ciężko nie polubić naszych kompanów, którzy czasami sobie dogryzają, ale w sumie tworzą zgraną paczkę. Pomimo lat gra się nie zestarzała. Owszem, grafika może szału nie robi, ale przyjemne sterowanie i całkiem udane pomysły wynagradzają to z nawiązką. Star Wars Force Unleashed. I ostatnia duża gra ze świata Star Wars i zarazem najbardziej zaawansowana technologicznie swojego czasu. Jako uczeń Vadera, Starkiller, zdradzony przez swojego mentora, buntujemy się przeciwko Imperium i bierzemy udział w bitwach po stronie rebelii. Force Unleashed zachwyca rewelacyjną fizyką opartą o system Euphoria. To dzięki niej tarmoszenie szturmowcami wygląda tak realistycznie. Do tego walka mieczami świetlnymi i używanie mocy. Klasyczne postacie z epizodów 4-6, jak i dwa możliwe zakończenia, w zależności po której stronie się opowiemy. Force Unleashed, choć był dość krótki i miał elementy, które były zwyczajnie przegięte, typu ściąganie mocą z orbity Gwiezdnego Niszczyciela, to nie sposób mu odmówić poszanowania dla klasycznych epizodów. Jest to też gra dość nierówna. Jedni się zachwycą, inni nie za bardzo. Niemniej warto poznać, bo na tą chwilę singlowa kampania jest ostatnią, nie liczę tutaj Battlefronta 2, która powinna spodobać się przede wszystkim fanom białych szturmowców w garnkach na głowie, bo jeśli cenisz sobie klasyczny design postaci, to właśnie tutaj, jak i w kolejnej części, znajdziesz to, czego szukasz. A czy ty masz jakieś swoje ulubione gry z serii Gwiezdnych Wojen? Podziel się nimi w komentarzu i uzasadnij, dlaczego właśnie po nią gracze powinni sięgnąć.